Czas ponownie zająć się mechaniką. Tak, nie robię wszystkiego jednym ciągiem, ponieważ tego bardzo nie lubię. Więc najpierw kawałek elektroniki, trochę mycia, trochę mechaniki, później znowu elektroniki i tak sobie robię ten magnetofonik w wolnej chwili, ponieważ mam też wiele innych zajęć, z których żyję. To jest takie bardziej, bym powiedział, rozrywkowe. Co ja mogę tutaj dalej wymyślić? Trzeba zdemontować będzie ten mostek z głowicami, po to, żeby choćby nawet wyjąć rolki, obejrzeć, o co w tym wszystkim tutaj chodzi. Więc można zacząć powoli rozkładanie. Mamy spinkę tutaj w tym miejscu zabezpieczającą rolkę. Trzeba też pamiętać, bo tu jest jeszcze również podkładka grafitowa i rolka powinna wyjść. Ale rolka nie wyjdzie. Rolka wyjdzie razem z tym drugim elementem, który jest połączony ze sprężynką, ale jest to tutaj dość istotne, ponieważ mamy kilka ząbków do regulacji naciągu i tu jest maksymalnie na lewym i tu również jest maksymalnie na lewym i sprężyna jest zabezpieczona z jednej i z drugiej strony klejem. Na to wszystko trzeba zwrócić uwagę. Ten element z tą sprężyną możemy na tym mostku spokojnie zostawić. I tu mamy rolkę dociskową. Guma jest bardzo miękka. Naprawdę nic tej rolce nie dolega. Poza tym, że nie chodzi tak bardzo płynnie, jakbym chciał. Trzeba będzie tą rolkę zdemontować. I teraz, aby tą rolkę zdemontować, należy wybić ten trzpień, ponieważ on jest tutaj w ten element metalowy wbity. Tu jeszcze są rolki takie małe, dystansowe, żeby ona była w środku umiejscowiona. Jeszcze ciekawostką jest to, czy te rolki dystansowe tutaj są o identycznej długości, ponieważ tak patrząc na to, to wydaje mi się, że chyba nie do końca, chociaż raczej identyczne. Kolejna operacja to będzie demontaż tej drugiej rolki, ale zanim zdemontujemy tą drugą rolkę, to żeby wyjąć mostek, będzie trzeba odpiąć te dwie zawleczki, ale to może później, a z tej strony mamy ten duży element ruchomy, którego też trzeba zdemontować i taką dość dużą sprężynę, mocną sprężynę. I wszystkie te sprężyny są zabezpieczone klejem coś w rodzaju butaprenu. Kolejna zawleczka. Jest tu trochę smaru, bym powiedział prędzej, że jest tu trochę więcej brudu niż smaru, ale to też będzie wszystko do wyczyszczenia i do nasmarowania ponownego. Chyba że był tu zastosowany smar grafitowy, bo taka opcja też istnieje. Wszystko trzeba wyczyścić również w środku, w tych tulejkach. Tu już mamy część od mostka zdemontowaną i tu jest następna kolejna sprężyna. Trzeba wyjąć wszystko, co jest związane z tym mostkiem, co uniemożliwi jego zdemontowanie. Sprężyna zdjęta, mostek lata już bezwładnie, luźno. Już tutaj wychodzi zdecydowanie do góry, ale nie wyjdzie ze względu na to, że jest trzymane przez tą rolkę wszystko. Teraz z tą rolką, to tak jak już kiedyś wspominałem wcześniej, jest bardzo istotna sprawa, żeby ta rolka była ustawiona później idealnie, perfekcyjnie do biegu taśmy, ponieważ jest tutaj regulowana na sprężynie. I tu można analogicznie jak w przypadku silników zrobić pomiar i zapisać, jaka jest wysokość, ale to i tak będzie trzeba później ustawić. Zmierzyłem i zapisałem wysokość ustawienia rolki. Teraz można to odkręcić. Śruba jest zabezpieczona lakierem. Śruba odkręcona i analogicznie jak w tej rolce jest tutaj również
podkładka. I teoretycznie rolkę można wyjąć, ale też trzeba zdjąć element od naciągu. Przynajmniej go troszeczkę do góry podnieść, żeby zeszła sama rolka. O. I w teorii mostek powinien wyjść, ale tylko w teorii. Tu już wychodzi do góry, ale jeszcze trzeba zdemontować te tutaj zawleczki. I mostek wymontowany. Tu mamy pozostałości starego smaru. Tu również trzeba to wszystko ładnie wyczyścić. Głowic nie będę odkręcał, niech one sobie zostaną tak jak jest. Możliwe, że będzie trzeba wykonać jakąś minimalną regulację, ale to już na sam koniec. I tu mamy korpus, na którym zostało niewiele elementów. Tutaj mamy jeszcze kuleczki, na których pracuje mostek. Trzeba uważać, żeby tych kulek nie pogubić. Na razie czyszczenie przynajmniej tutaj tych elementów ze smaru starego. O. Nawet ciekawe takie elementy też wypadają. Ułatwi to również usunięcie starego smaru. Ta rolka z tym elementem prowadzącym pracuje dosyć ciężko na osi. Ten element prowadzący również odkręcę, aby zobaczyć, czy nie ma tam za dużo brudu, jak również po to, żeby tą rolkę wymontować. No akurat jest tutaj bardzo ładnie. I teraz trzeba przygotować odpowiednie narzędzia, żeby tą ośkę wybić. To jest jedyna opcja zdemontowania tej rolki. Rolka chodzi dosyć ciężko. Jak to się mówi, bez młota to nie robota, więc trzeba tutaj użyć młota. Odpowiedni przyrząd. I tu od razu można zauważyć taką opcję jak zaschnięty smar czy olej na tej osi, taki żółty. To już jest twarde i nie nadaje się do użycia. Dwie tulejki są identyczne. Jedna ośka wybita i druga jeszcze. Patrząc na stan techniczny tych rolek, które wydawały się wcześniej przed demontażem, że są bardzo ładne, wygląda na to, że niestety, ale nie będą się nadawały do użycia. Prawdopodobnie będę musiał zrobić nowe rolki albo kupić. Koszt takich rolek to pewnie będzie jakieś 300 zł za dwie takie rolki. Albo trzeba je zrobić. Możliwości mam techniczne. Problem polega na tym, że one są tutaj powierzchniowo jeszcze trochę miękkie, ale tu po krawędzi to już jest kamielina. Po naciśnięciu normalnie aż trzeszczy. Nie wiem. Zobaczę, jak to będzie wyglądało po zeszlifowaniu. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić, co z tymi dwoma maluchami zrobić. Na obu ośkach jest zaschnięty olej lub smar. Prawdopodobnie jest to zaschnięty olej, który wydostał się już z tych łożysk porowatych. I tu mamy kolejny etap porażki.
Miało być łatwiej, prościej, a się okazuje, że wcale tak nie jest. Spróbuję te ośki wyczyścić. Łatwo się to wszystko zmywa. Ośka jest ok. O, tutaj widać na baciku ten cały brud, czy tam zaschnięty środek smarujący. Wystarczyło tylko wytrzeć. I kolejna torebka na części. To będą części od rolek, to będą części od wózka, czy tam mostka. Chociaż tak naprawdę w sumie rolki są elementem niezależnym, a mostek można zmontować z powrotem na miejsce, tylko trzeba to posmarować. Ja nie wiem, jakiego smaru tu fabrycznie użyto. Pewnie był taki zwykły, standardowy smar mineralny, a ja tutaj jednak zastosuję chyba smar z dodatkiem teflonu. Taki smar, który nie ma separacji oleju, po to, żeby nic tutaj nie wyciekało. Teraz można elementy ruchome nasmarować. Tu już są te plastiki wyczyszczone tak jak trzeba. I tu mamy smar teflonowy. Jest to w pełni smar syntetyczny z teflonem. Jego zagęszczenie w ogóle jest przy pomocy teflonu zrobione. I to jest smar bez praktycznie separacji oleju. Można go używać do właśnie tworzyw sztucznych i elementów metalowych. Będzie się tutaj na pewno bardzo dobrze sprawdzał i przede wszystkim nie będzie się tak szybko starzał jak smary tradycyjne, wykonane jakieś mineralne. Teraz trzeba jeszcze tutaj posmarować, bo to było dość mocno posmarowane, szczególnie tutaj w tych prowadnicach. W tych elementach plastikowych, oprócz prowadnicy na kulki, jeszcze mamy takie odboje plastikowe, więc jeżeli ta kulka byłaby dociśnięta mocniej, nie wiem jak to funkcjonuje, to pewnie różnice są rzędu ułamków milimetra, to i tak będzie to częściowo pracowało na tym elemencie plastikowym również. Następne smarowanie w tym miejscu, ponieważ tutaj jest podkładka plastikowa i zawleczka zabezpieczająca. Podkładki plastikowe, zawleczki i tu będą jeszcze zamontowane dwie sprężyny, które dociągają go. Jedna sprężyna dociąga chyba tu góra-dół, druga jeszcze dociska do ramy. Mostek zmontowany. Pracuje tak jak powinien pracować. Tutaj na tą oś dałem smaru teflonowego, też bardzo dobrze to działa. Jeszcze trzeba trochę tutaj posmarować, żeby to tak też troszkę ciszej pracowało. No i w sumie tyle by było, jeśli chodzi o tą ramę. Utknęłem tutaj w tym momencie z pracą ze względu na rolki. Jeszcze nie wiem, czy będę je dorabiał, czy będą po wyczyszczeniu w porządku. Kolejna rzecz to reanimacja silników. Będą wymienione wszystkie paski i wszystkie idlery na nowe. Ten detergent, którego używam do mycia, on do końca nie usuwa smarów. Smary należy oczyścić już później lub wcześniej przed myciem. W każdym bądź razie do tego celu się nie nadaje. Ten smar jest dosyć taki gęsty, ale dzięki temu mamy też jakieś właściwości tłumiące. Na przykład tutaj na tej właśnie blaszce znajdują się elementy gumowe do hamowania i elementy gumowe są w idealnym stanie. Nie ma potrzeby ich wymieniać. Już jest taki ruch jakby pływający na tym smarze. Nie lata ta blaszka tak całkowicie bezwładnie. Powrócę do kwestii silnika. Zajrzę do środka.
ponieważ tutaj mamy te łożyska do wymiany. Takich łożysk ślizgowych nie ma możliwości kupienia. Po pierwsze, że chyba są to kulki. Po drugie, średnica to jest 2,5 mm. Standardowo jest to 2 lub 3 mm. Ale 2,5 to się robi bardzo duży problem i trzeba takie łożyska zrobić. Robiłem takie łożyska do Nakamichi Dragona, do kapsztanów i tam jest jedno 3 mm, a drugie 2,5 mm i udało się naprawdę super to wykonać. Tu mamy pierścień do kontroli obrotów w tym miejscu, natomiast w środku jest łożysko w postaci kuli. Jeżeli teraz będziemy tym obracać, ono ma się dostosować do osi silnika, ma się ułożyć. I tu niestety jest problem. Jak takie łożysko wykonać? Robiłem już takie łożysko. To jest akurat dosyć duże. Ono ma tu średnicę około, myślę, że 4, może nawet 5 mm wewnętrznie. Może nawet 6 mm. A robiłem takie łożysko kulowe, też do magnetofonu, do silnika głównego. To było właśnie takie łożysko. To teraz porównajmy to z tym tutaj. Połowa. To ma średnicę kuli 4 mm, a to ma około 6. Ale tu był otwór 2. Wziąłem takie, które miało 2 mm wewnętrznej średnicy, zamontowałem na trzpieniu i stoczyłem na kulę. Nie było problemu. Natomiast tutaj mamy taką operację, że po pierwsze musimy wytoczyć kulę, po drugie zrobić bardzo niesamowicie precyzyjny otwór 2,5 mm i zrobić takie pasowanie, żeby to wchodziło bez luzu. Ale myślę, że jest to do wykonania. Jest to do wykonania. Co prawda przydałaby się troszkę bardziej precyzyjna tokarka niż ten Proxon, którym dysponuję, ale taka, która by mi pasowała, kosztuje około 20 000 złotych bez żadnego osprzętu. I to będzie też już dość stara, leciwa tokarka. Teraz dalsza część. Tutaj od spodu są szczotki. Wow, szczotki węglowe. Czy tam grafitowe. W sumie grafit to też węgiel. Teraz trzeba jakąś taką metodą to zdemontować. O, tu mamy jeszcze taki plastik wyleciał. Podkładka. Żeby tych szczotek nie popsuć. Ponieważ jeżeli to pociągnę do góry, to te szczotki zniszczę. Ale na to też jest metoda. Trzeba poodginać szczotki na lewą stronę i prawą i ten element wyjąć. I tu mamy również łożysko na kulce dolne, ale na tym łożysku nie ma grama luzu, kompletnie nic. Do wymiany będzie tylko to łożysko od strony paska. Wirnik wylazł bez większego problemu i tutaj jest właśnie tak zrobione, że do tych elementów sprężynowych mamy przylutowane szczotki węglowe. I nawet w bardzo ładnym stanie, bo już się spotkałem w jakimś magnetofonie chyba CTF 950 w silniku właśnie do przewijania. Nie było już tych szczotek. Były tak wycięte, że zostały praktycznie same blaszki. Silnik się już nie nadaje do remontu w tej sytuacji. Tutaj mamy bardzo ładne szczotki. Jedyne co trzeba zrobić to troszkę, bo tu widać pod światło przytartą tą ośkę, spolerować ją i wyczyścić ten komutator. I silnik będzie na długie następne lata pracy, ponieważ w ogóle nie jest to wypracowane. Natomiast z tym, co wcześniej powiedziałem, to tu wszystko było normalnie zasypane grafitem, czarne, obklejone. Nie było już co naprawiać. Chyba że byłaby gdzieś szansa takie szczotki kupić. Albo byłby ktoś, kto by takie szczotki był w stanie na przykład przylutować, bo to jest prawdopodobnie lutowane na srebro. Nie znam tej technologii, jak to jest wykonane ogólnie. Ale można by przylutować pewnie nowe takie mikroszczotki do tego. I wtedy też by taki silnik nadawał się do remontu.
Widzę, że z wymianą tego łożyska nawet dolnego, jakby była taka potrzeba, nie ma problemu. Można rozkręcić ten element cały wewnętrzny plastikowy, wyjąć i ta kulka łożyskująca bez problemu wyjdzie. Natomiast z tej drugiej części mamy tutaj takie 3 blaszki, trzeba je wyprostować, wyjąć ten element dociskowy i wtedy wymontować to wewnętrzne łożysko. Ale to dopiero w przyszłości, jak będę miał materiał, z którego mogę takie łożysko wykonać, ponieważ aktualnie czekam na coś, z czego mogę zrobić oczywiście, bo identycznego nie jestem w stanie aktualnie nigdzie kupić. Jest opcja zamówienia takich łożysk. Około 1000 euro kosztuje matryca w firmie, która takie łożyska produkuje. I wtedy można sobie takie łożyska zamawiać w dowolnej ilości. Tylko trzeba zainwestować kasę w matrycę do ich wykonania. I tak się prezentuje łożysko wymontowane z silnika. A tu jest dla porównania to, które już robiłem jakiś czas temu. To jest oczywiście stare, zostawiłem sobie na wzór. Spora różnica wielkości. Tu mamy średnicę kulki 5,5 mm, wysokość 3,5, przyjmijmy, że to jest 3,46, 3,5 i średnica wewnętrzna 2,5. Oczywiście tu mamy przede wszystkim niedokładność suwmiarki i jest troszeczkę wycięte właśnie prawdopodobnie te 500 i dlatego występuje tak duży luz na łożyskowaniu. A tu mamy dolną średnicę dolnego łożyska 2,51. 400. Większa dziurka jest w tym, które należy wymienić. I kolejna rzecz ląduje w torebce w oczekiwaniu na materiał do wykonania łożysk. Im dalej analizuję to wszystko, tym mam więcej problemów. Problemy polegają na tym, że jednak ja nie byłem pierwszy, który ten magnetofon rozkręca, ale przede mną już byli fachowcy. Mamy tu takie rozwiązanie. Tu są te rolki do kręcenia taśmą. Tu mamy jakiś pasek gdzieś założony. Nie pamiętam, jak to było złożone, więc na razie to tak analizuję. I tu jest idler. Ten idler w momencie, kiedy mostek idzie do góry, zaczyna dociskać tą górną część sprzęgła i możemy w ten sposób chyba zrobić przewijanie. Załóżmy. To jest teraz oczywiście rozmontowane. Kręcimy tutaj tym elementem i za pośrednictwem idlera robimy przykładowo dowijanie taśmy, załóżmy, już po odsłuchaniu. I teoretycznie tak to działa. Nie wiem, to chyba nie ma nic wspólnego z przewijaniem. Do przewijania służy ten drugi silnik. I na czym polega problem? Idler był brudny, bo on jest w bardzo ładnym stanie, ale tak będzie wymieniony. Ale przez to, że komuś to nie pracowało prawidłowo, więc co zrobił? Podrapał tutaj ten plastik. Dość mocno podrapał. A tu to już jest w ogóle masakra. Tak wygląda podrapane wszystko. Jest ponacinane normalnie. O. Jakby ta część jest mało istotna, ponieważ ta część to jest tylko i wyłącznie hamulec. Już taki w momencie pozycji stop. Tutaj jest to dość istotne. Na drugiej rolce mamy takie rozwiązanie, że dolna część to jest hamulec, który działa w pozycji stop, kiedy mostek jest opuszczony. Usterka tych łożysk raczej nie będzie miała wpływu na nierównomierność obrotów, nie sądzę. Natomiast może pracować to dość głośno, jeżeli te łożyska nie będą wymienione. Z wymianą tych łożysk nie ma większego problemu. Akurat mam takie tulejki ślizgowe, więc można bez problemu to wykonać. Dodatkowo jeszcze tutaj również trzeba będzie to zamontować na czpieniu w tokarkę i też zebrać na tyle, żeby ta oś była gładka, a nie tak jak tutaj widać podrapana. Jeżeli to będzie podrapane, to będzie działało, ale po bardzo szybkim czasie idler zostanie uszkodzony. Więc taka robota nie ma najmniejszego sensu.
Praktycznie w każdym elemencie, który tu mamy w tym magnetofonie, są zastosowane łożyska ślizgowe. Praktycznie wszędzie. Tu mamy łożysko ślizgowe, akurat jedno. W tym miejscu go nie ma. Ale tak jak w przypadku tych rolek, w każdej znajdują się aż dwa. Bardzo dobrze jest to wszystko zrobione. Podsumowując, serwis po serwisie. Teraz zajmę się wymianą łożysk ślizgowych w tym słupku, jak również łożyska ślizgowego w tym elemencie. Mamy tutaj bardzo duże luzy. Ogólnie mówiąc, po włożeniu takiej osi chodzi ona tak. To jest bardzo duży luz. Analogicznie w tym miejscu też. Co prawda to jest element sprzęgła i on tutaj nie będzie wprowadzał żadnych zakłóceń podczas pracy. Jest on dociskany sprężyną w to miejsce i nie ma to większego wpływu na działanie, ale takie łożysko kosztuje około 1-3 zł, więc myślę, że nie będzie większego tutaj problemu, żeby to łożysko wymienić. To jest łożysko, które ma chyba 5 mm. Tu mam czpień 4,93. Można sobie spokojnie z tym poradzić. Te łożyska na przykład w tym elemencie aluminiowym wystają ułamek milimetra na zewnątrz. Całość ma 15 mm. Natomiast odlew aluminiowy ma 14,6, czyli jakieś 0,2 mm wystają ponad obrys tego korpusu z aluminium. I teraz co trzeba zrobić? No trzeba to wycisnąć. Do tego celu użyję takiej malutkiej prasy. Jest to prasa dosyć precyzyjna. Tutaj nie ma żadnych luzów nigdzie. Mamy też regulację ograniczeń. To już to wycisnę na wylot. I tu mamy dwa stare łożyska. Teraz będzie trzeba je tak wcisnąć, żeby również wystawały około 0,2 mm ponad ten odlew aluminiowy. Zanim to zrobię, to ustawię tutaj na tej śrubie ograniczającej odpowiednią w miarę wysokość 0,20. Wszystko tłuste, no, ale tak są zabezpieczone narzędzia. I ustawimy tutaj 0,2 mm. Jeszcze będę musiał przygotować jedną rzecz. Taki sam stempel, ale tu w środek zamontuję oś 2 mm, tak żeby łożysko było idealnie centrycznie czy osiowo wciskane. Tutaj akurat też z tym nie ma większego problemu. Jest. Możemy zobaczyć, jak wyszło. 15,02 korpus, no 14,6, czyli prawie 40. Ciut za płytko. Ułamek milimetra śrubę podniosę do góry i troszeczkę to dobiję. Takie detale 14,9, 14,7. Perfekcja. 0,2 mm osiągnięte. No i teraz jeszcze taka sama sytuacja do zrobienia z drugą stroną. Jak widzicie, to jest operacja, która trwa dość krótko. A można osiągnąć cel zamierzony. 1/10 mm wyszło więcej. Nie ma to w tym momencie
żadnego tutaj znaczenia. Chociaż można jednak jeszcze to minimalnie poprawić. Niech już będzie te 15,0. OK. Łożyska zamontowane, słupek gotowy. Można jeszcze przy okazji już wymienić również to łożysko w tym elemencie plastikowym. Tutaj istnieje ryzyko, że ten plastik może pęknąć, ale miejmy nadzieję, że wszystko się obędzie bez większych strat. Wyciśnięte jest identyczne jak te poprzednie. I teraz mamy taką różnicę. Praktycznie nie ma luzu. Warto było to zrobić. Warto jednak takie rzeczy wymienić, biorąc pod uwagę, że koszt tych elementów jest praktycznie bez znaczenia, biorąc pod uwagę koszty renowacji całego urządzenia. Kolejna praca, aby ten zespół cały doprowadzić do stanu używalności, będzie polegała na tym, że muszę to zamontować jakoś na tokarkę i minimalnie to tutaj przetoczyć i następnie spolerować, żeby było gładkie. W porównaniu z tą częścią, która jest chropowata, ta musi być gładka, ale nie może być, jak tutaj widzicie, ponacinana, aż wszystko chrobocze. No tak to jest, jak się tutaj takie rzeczy robi. Ale przy okazji, skoro mamy już w tym elemencie to zrobione, to wypadałoby i w tym drugim wymienić łożysko. O, to jest taka różnica. Tutaj się tak zachowuje. A tu tak. Przepaść. No i oczywiście trzeba wymienić. No to wymieniam od razu, cios za ciosem, w tym drugim. Zajmuje to dosłownie przecież tylko chwilkę, prawda? No i gotowe. I taka jest różnica. Prawie nie ma luzu. Jest bardzo dobrze. Teraz pracę z użyciem tokarki, natomiast już nie będę tego pokazywał.